Badacze ciągle nie mogą wpaść na to, skąd się właściwie wzięli czarnogłowi, Sumerowie. Gdyby jednak traktowali sumeryjskie teksty bardziej serio, to uzyskaliby wiele odpowiedzi, których z naukowym podejściem nigdy być może nie uzyskają. Oto fragment sumeryjskiego mitu o powodzi. An Enlil Enki Ninhur Sanga ke Sangiga mu Undimesh Aba Ningilim Kita Kita Mululu. Na początku tekstu wymieniani zostają bogowie An, Enlil, Enki oraz bogini Ninhursag. Już w pierwszej linijce pojawia się interesujący szczegół gramatyczny, znak ke-4. Na końcu wyrazu pełni on funkcję ergatywu, czyli przypadku wskazującego na wykonawcę czynności. Zazwyczaj w tym miejscu występuje samo ale ponieważ poprzedni wyraz kończy się samogłoską a, dwie samogłoski obok siebie brzmiałyby niezręcznie. Dlatego Sumerowie dodali spółgłoskę k, by ułatwić wymowę. Tego typu dbałość o brzmienie nie była przypadkowa. Język sumeryjski, zwany emegir, odznaczał się niezwykłą melodyjnością i sylabiczną rytmiką. Osoba mniej obeznana z gramatyką mogłaby błędnie odczytać znak ke-4 jako lil-2, czyli powietrze, wiatr lub duch. To prowadzi do ryzykownej interpretacji, jakoby bogowie wspomniani w tekście byli duchami, a więc istotami martwymi. Jednak dalszy kontekst jednoznacznie temu przeczy. Ci bogowie działają, tworzą, a więc są aktywni i obecni. W kolejnym fragmencie pojawia się określenie Sanggigga, czyli czarnogłowi. Tak Sumerowie nazywali samych siebie. Następnie mamy ciąg słów Mundim Esh. To bogaty gramatycznie zapis. Mu to przedrostek wskazujący, że akcja dzieje się blisko mówiącego i że czasownik ma charakter przechodni. W tłumaczeniu często się go pomija, ale można go oddać jako tutaj. Un to infiks odnoszący się właśnie do wykonawców czynności, czyli wspomnianych bogów. Litera N w tym miejscu podkreśla, że chodzi o świadomą istotę. Gdyby wystąpiło B, odnosiłoby się raczej do rzeczy lub istot nieświadomych, na przykład zwierząt. Dim Esh oznacza stworzyli, przy czym końcówka Esh wskazuje na trzecią osobę liczby mnogiej. Całość daje więc zdanie: An, Enlil, Enki i Ninhursag stworzyli czarnogłowych. Dalej pojawia się klauzula czasowa a-ba, którą można tłumaczyć jako kiedy lub po tym jak. W oficjalnym przekładzie oddano ją jako po tym. Kolejne słowa to Ning-gilim, oznaczające gryzonie lub robactwo, następnie kita, czyli dosłownie z ziemi, i wreszcie mu-lulu, czyli rozmnożyło się. Dosłowne tłumaczenie brzmiałoby zatem: robactwo z ziemi rozmnożyło się. Oficjalny przekład interpretuje ten fragment szerzej. Bogowie sprawili, że zwierzęta rozmnożyły się wszędzie. Badacze przyjęli bowiem, że Ning-gilim oznacza tu po prostu zwierzęta. Jest to jednak pewne uproszczenie, zwłaszcza że w dalszej części tekstu pojawia się wyraźne rozróżnienie na zwykłe zwierzęta czworonożne. Dodatkowo pojawia się problem gramatyczny związany z ta. Można by uznać, że pełni ono tu funkcję lokatywną, czyli na ziemi, wszędzie, co pozwalałoby przetłumaczyć fragment jako robactwo na ziemi rozmnożyło się. Jednak większość badaczy wskazuje, że w okresie starobabilońskim, z którego to ma pochodzić ten tekst, ta nie pełniło jeszcze funkcji lokatywnej. Zaczęło ją pełnić dopiero później, w okresie średniobabilońskim. Podsumowując więc, możemy zrekonstruować sens tego fragmentu w następujący sposób. Kiedy An, Enlil, Enki i Ninhursag stworzyli czarnogłowych, robactwo z ziemi rozmnożyło się. Ten tekst daje nam wyraźne świadectwo, że sami Sumerowie uważali się za istoty stworzone przez bogów. Mimo tego współczesne teorie na temat ich pochodzenia mnożą się niczym wspomniane w micie robactwo z ziemi. Może więc warto czasem zaufać starożytnym przekazom i naprawdę uwierzyć, że Sumerowie rzeczywiście byli dziełem bogów, czy też wyższej, nie do końca dla nas zrozumiałej rasy panów, zamiast ciągle powtarzać do znudzenia sceptyczne: wiem, że nic nie wiem.